Cześć, nazywam się Łukasz, znajomi mówią Wicepa. Część z Was może kojarzyć mnie z internetów, gdzie sporadycznie udzielam się na grupie Łowców Niewygód, tudzież z krakowskiego środowiska motocyklistów Adventure. Znajomi pytali mnie już parokrotnie, w jaki sposób radzić sobie z nawigacją, z Osmandem, jak nawigować w terenie, więc pomyślałem, że zamiast strzępić ryj dla każdego z osobna, to po prostu nagram filmik. Chciałem pokazać Wam, jak zainstalować Osmanda, jak pobrać mapy, jak ustawić mu nawigację terenową, no i też jak załadować GPX-a tak, aby można było jechać po śladzie. Witam Was z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jeżeli temat nawigacji Was interesuje, to zapraszam do oglądania. Dobra, pierwsza sprawa. Nawigacja standardowa typu Garmin czy telefon. Szkoły są różne. Ja osobiście preferuję telefon z kilku powodów. Przede wszystkim telefon ma więcej funkcji niż tylko nawigowanie. Na telefonie możecie sobie na przykład zainstalować Spotify, więc nie wiem, można słuchać muzyki w czasie jazdy. Na telefonie możesz postawić sobie komunikator do komunikacji z rodziną lub grupą. Na telefonie możesz też używać różnych aplikacji, m.in. map Google'a, które nomen są bardzo przydatne. Natomiast telefon ma też swoje wady. No, główną wadą jest najczęściej jasność wyświetlacza i nie każdy telefon nadaje się do nawigowania w takich specyficznych warunkach, jakim jest motocykl. Dlatego, że na motocyklu telefon jedzie na kierownicy, więc jest wystawiony na działanie czynników zewnętrznych, temperatury, wilgotności, no i przede wszystkim nadrgania. Jaki telefon do Osmanda? Osmand jako aplikacja jest dostępna zarówno na telefony Android, jak i na iPhony. Ja w tym momencie używam telefonu, który jest od polskiego producenta, jest to Hammer Ranger. Nie jest to telefon idealny, ale działa. Telefony te spełniają normy wojskowe, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Do mocowania telefonu używam adapterów Quadlock. Na filmiku możecie zobaczyć, że są one w stanie wytrzymać naprawdę spore wibracje i się to nie psuje. Wadą tego konkretnego telefonu jest stosunkowo niska jasność, natomiast jest ona wystarczająca dla mnie do nawigowania nawet w miarę pełnym słońcu. Odradzałbym używania iPhone'a do nawigacji z paru powodów. Najczęściej iPhone jest Waszym głównym telefonem, więc w przypadku zepsucia się, zwłaszcza nie wiem, za granicą, może być to problem. Druga rzecz, iPhone jest drogi i ludzie wiedzą, że iPhone jest drogi, więc jak zostawicie go na kierownicy, to może dość szybko zniknąć. No i przede wszystkim iPhone ma mechaniczną optykę w aparacie, która bez amortyzatora drgań, tak jak tutaj, może Wam się zepsuć nawet po jednym przejeździe. Koszt naprawy to jest między 800 a 1300 zł, więc nie polecam. Taniej jest naprawdę kupić Quadlocka z amortyzatorem. iPhone ma jedną zaletę w porównaniu do przeciętnego telefonu na Androidzie, jest jaśniejszy, co Wam zaraz pokażę. Mam obok siebie telefon na Androidzie, tutaj Hammer Ranger i iPhone'a. Obydwa są ustawione teraz na maksymalną jasność, więc możecie zobaczyć, że iPhone jest teoretycznie lepszy, natomiast poza jasnością ma dla mnie więcej wad niż zalet. Kolejnym punktem jest ładowanie. Wadą m.in. różnych nawigacji są uchwyty do ładowania, które pod wpływem wibracji często się psują. Większość telefonów jest ładowana na USB-C. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale jeżeli macie telefon, który służy tylko i wyłącznie do nawigacji, to po prostu można go zostawić wpiętego na stałe i nie ściągać go na przykład kiedy jest deszcz czy duża wilgoć, wtedy nie macie problemu z ładowaniem. Wracam do biura, gdzie pokażę Wam, jak zainstalować Osmanda na telefonie. No dobra, pokażę Wam teraz, jak zainstalować Osmanda na urządzeniu z Androidem na telefonie. Pierwsze, co trzeba zrobić, to musimy wejść w Play Store, więc klikamy na telefonie Play Store. Dalej w wyszukiwarce znajdujemy Osmand. Pyk. Osmand powinien się pojawić zaraz na samej górze, charakterystyczna ikonka z takim pinem, kółeczkiem. Instalujemy. Nie jest to największa aplikacja, ale dajcie mu chwilę na zainstalowanie się. Dobra, Osmand się zainstalował, możemy go teraz uruchomić. Po zainstalowaniu Osmanda prawdopodobnie zobaczycie takie coś na ekranie Waszego telefonu. Jest to pierwsza różnica pomiędzy Osmandem a innymi aplikacjami do nawigowania, zwłaszcza taką aplikacją jak Google Maps. Różnica polega na tym, że Osmand działa przede wszystkim w oparciu o mapy offline. Są to mapy, które po prostu
musicie zassać na swój telefon. Przy pierwszym uruchomieniu Osman sprawdzi Waszą lokalizację, tutaj Małopolska, Kraków, i zaproponuje zassanie mapy danej okolicy. Co musimy zrobić? Więc klikamy po prostu download. Tutaj uwaga, mapy są dość duże. Dla samej Polski będziecie potrzebowali, myślę, w okolicach 2, 3, 4 gigabajtów pamięci na Waszym telefonie. Dobra, mapa się zassała, no to klikamy po prostu continue albo show map. I oto jest standardowy ekran aplikacji Osman. Ta mapa jest mapą offline, to znaczy, że gdybyście byli poza zasięgiem sieci, nie mieli dostępu do internetu, aplikacja nadal będzie działać, co jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, po uruchomieniu Osmanda powinniście zobaczyć mapę z miejscem Waszej lokalizacji. Macie też kilka przycisków i teraz słowem wstępu parę słów o tych właśnie przyciskach, czyli jak używać Osmanda na ekranie. Pierwsza rzecz to jest w górnym lewym rogu macie ikonkę profilu, czyli ta tutaj planeta. O profilach opowiem Wam jeszcze później. Kolejna rzecz to jest wyszukiwanie po nazwach. Nie jest to tak dobre jak wyszukiwanie online, ale działa całkiem przyzwoicie. Kolejna rzecz, ikonka orientacji. W tym momencie mapa jest skierowana na północ. Na dole mamy parę przycisków, no wiadomo, zbliżanie i oddalanie się mapy. Mamy przycisk z lokalizacją oraz mamy przycisk mapy 2D i 3D. Kolejna rzecz, główne menu aplikacji oraz nawigacja. Ale o tym też będzie za chwilę. Ok, Osman zainstalowany, mapy zassane na telefon. W jaki sposób używać Osman do jazdy terenowej? Uwaga, skupcie się. Pierwsza rzecz, musimy sobie, albo najlepiej zróbmy sobie profil do jazdy terenowej. Tak jak Wam wcześniej pokazałem, gdy klikniecie ikonkę planety, macie tutaj kilka profili do wyboru. Domyślnie mamy profil do jazdy autem, mamy profil dla pedalarzy, mamy profil dla ludzi, którzy lubią chodzić pieszo i mamy profil, nie wiem, do jazdy autobusem. Żaden z nich nie nadaje się tak naprawdę do jazdy terenowej. Teraz pokażę Wam, jak stworzyć sobie nowy profil w Osmandzie do jazdy terenowej. Pierwsza rzecz to trzeba kliknąć w tą ikonkę menu głównego. Tutaj mamy dalej ustawienia. I w ustawieniach pierwsze co widzicie to jest pełna lista profili. Po pierwsze możemy sobie wyłączyć te profile, które nas niespecjalnie interesują. Czyli tak, wyłączamy pedalarza, wyłączamy piechura i wyłączamy transport publiczny. Zjeżdżamy na dół, mamy tutaj New Profile, dodaj profil, klikamy New Profile. Teraz możemy sobie wybrać profil, na podstawie którego stworzymy sobie nasz profil do jazdy terenowej. Mamy tutaj na przykład profil motocykl. To zaznaczamy sobie. Ponieważ będziemy jeździć w terenie, zmienimy sobie to na Moto Off na przykład. Do wyboru mamy kolor, możemy sobie też wybrać ikonkę. Ja sobie tutaj dam tą. No jeszcze jest parę ustawień. Do wyboru do koloru. Apply. OK, mamy stworzony profil. Wracamy do ekranu głównego Osmanda. Jak sobie teraz klikniecie w planetkę, no to mamy listę profili, które macie aktywne na telefonie. W tym jest też nasz nowy profil do jazdy terenowej. Więc jak klikniemy w auto, mamy auto. Jak klikniemy w motorek, mamy nasz profil motocyklowy off. Teraz tak, najważniejsza rzecz do jazdy terenowej, jeżeli chcecie używać Osmanda. Musimy zmienić mapę na mapę terenową. Aby to zrobić, musicie przesunąć, po prostu zjechać na dół i tutaj w ustawieniach, jak będziecie w tym profilu, który stworzyliście w profilu motocyklowym, macie Map Rendering, Map Style i tutaj zmieniamy z Osmand na Offroad. OK, zobaczcie co się stało. Nasza mapa pokazuje teraz znacznie więcej szczegółów. Jak bardzo dużo więcej szczegółów? Pokażę Wam to przede wszystkim na przykładzie
na przykład lasów. O, jeżeli będziecie na mapie zwykłej, na chwilę przełączę się na profil zwykły, jak widzicie, tutaj ten teren lasów ma jakąś minimalną informację o tym, co się znajduje w środku. Jak sobie zmienicie teraz na profil terenowy, bum, widzicie wszystkie drogi leśne, wszystkie pożarówki, widzicie drogi na przykład dojazdowe do pól, generalnie widzicie wszystko to, co jest w mapach OpenStreetMap. Tak jak tutaj widać, jest tego całkiem sporo. Ok, mamy Osmanda zainstalowanego, mamy stworzony profil motocyklowy, który jest nam w stanie pokazać mapę terenową. Kolejny temat, no to jest temat samych map. Jak sobie oddalicie mapę, tak jak robię to tutaj, używając tego przycisku minus, zobaczycie na przykład tutaj terytorium Polski i jak widać w moim przypadku mam pobraną tylko i wyłącznie mapę samej Polski. Teraz uwaga, Osmand jako aplikacja jest aplikacją darmową, natomiast warto wykupić sobie subskrypcję albo miesięczną, albo jednorazowo zapłacić za dostęp do map. Za darmo zdaje się, że macie możliwość pobrania do 10 map, natomiast gdy zapłacicie za subskrypcję lub wykupicie sobie jednorazową płatność, będziecie mieli dostęp do wszystkich map i do aktualizacji. Aby sobie taką subskrypcję wykupić lub zapłacić jednorazowo, wchodzimy w ustawienia aplikacji i tutaj macie w ustawieniach zakupy. Jak widać, ja mam już wykupiony dostęp Maps Plus. Co istotne, płacicie za to raz bez względu na to, ile macie urządzeń. To znaczy, jeżeli macie wiele telefonów, to gdy zalogujecie się na swoje konto googlowskie, to z automatu Osmand rozpozna, że aha, to jesteś ty, więc jak już raz zapłacisz, to możesz z tych map korzystać. Ok, wracamy do ekranu głównego. Załóżmy, że dokonaliście zakupu map albo wykupiliście subskrypcję. Tak jak widać, w tym momencie mam Polskę i mam zastaną tylko jedną mapę Małopolski. Powiedzmy, że chcę sobie pobrać kolejny obszar, na przykład niech będzie to Podkarpacie. Więc klikam na białe pole, mniej więcej o Podkarpaciu. Proponuje mi pobranie mapy Podkarpacia. To jest pierwszy sposób, w jaki sposób możecie sobie dokładać mapę. Ok, drugim sposobem na zainstalowanie map jest zrobienie tego poprzez Manager Map. Trzeba wejść w ustawienia, mamy tutaj mapy i zasoby i tutaj macie listę kontynentów, wchodzimy w Europę, zjeżdżamy na dół, będzie Polska i tutaj do wyboru możecie zassać albo dany rejon Polski, albo całą Polskę bądź inny kraj, klikając po prostu w mapę standardową. W przypadku Polski to jest około 2,3 GB. Klikamy pobierz mapę standardową, pobierz, no i czekamy aż mapa zostanie pobrana. Ok, wygląda na to, że telefon pobrał całą mapę Polski, więc idziemy wstecz i udało się. Cały ten teren na zielono oznacza, że mamy mapę całej Polski. Mamy postawionego Osmanda, mamy zainstalowane mapy całej Polski, no to mamy telefon przygotowany już do nawigacji. Na początek spróbujemy wyznaczyć zwykłą trasę z na przykład Krakowa do Warszawy. Aby to zrobić, jak teraz widzicie na przykład całą Polskę, to możecie po prostu kliknąć mniej więcej na Warszawę. Osmand podpowiada Wam, że pod tym punktem jest Warszawa, po prostej 252 km, klikamy w nawigację. I teraz, jak widać, są dwa profile do nawigowania. Pierwszy to jest profil domyślny, samochodowy, który wytycza nam standardową trasę z Krakowa do Warszawy po S7. Drugi profil to profil motocyklowy do jazdy terenowej, o czym opowiem Wam za chwilę. Gdy trasa jest już wyznaczona na telefonie, no dość standardowo 3 godziny, możecie kliknąć Start. Tutaj można sobie wtedy kliknąć ten przycisk 2D, 3D. Bardzo fajnie działa to do takiej klasycznej jazdy po asfalcie.
No dobra, a co z nawigacją terenową? W tym momencie jesteśmy w trybie nawigacji na naszej trasie do Warszawy. Wyjdziemy sobie stąd, po prostu klikacie gdzieś na ekran, jest ta ikonka nawigowania, kończymy nawigację, bach. Ok, nawigacja terenowa jest bardziej skomplikowana od takiej nawigacji klasycznej po asfalcie. Wynika to po prostu z tego faktu, że dróg terenowych wbrew pozorom jest znacznie więcej niż dróg asfaltowych. Wiąże się to z tym, że dużo prościej będzie telefonowi wyznaczyć trasę gdzieś blisko niż gdzieś daleko, tak mówiąc prozaicznie, tak? Więc dla przykładu spróbujmy sobie z centrum Krakowa wyznaczyć trasę na przykład do Ogrodzieńca. Klikamy sobie w okolicy Ogrodzieńca, 52 km po prostej. Nawigacja. Mamy aktualnie wybrany pierwszy profil samochodowy. Zmieńmy go na motocyklowy. Ok, droga jest ta sama. Teraz, uwaga. Aby zacząć nawigować w terenie, musimy zmienić kilka ustawień. Wchodzimy sobie w ustawienia profilu terenowego. Avoid roads. I tak, nie chcemy przejść granicznych, nie chcemy autostrad, czyli toll roads, nie chcemy powiedzmy promów, nie chcemy pociągiem się poruszać, nie chcemy również tutaj autostrad, czyli zmieniamy po prostu ustawienia tego profilu. To jest pierwsza rzecz. Jak widać, na razie nie zmieniło nam to nic. Dalej. Wchodzimy w ustawienia nawigacji, parametry ścieżki, fastest route niekoniecznie. Te ustawienia pomijania dróg mamy już ustawione. Tutaj ciekawostka, zaznaczymy ustawienie dróg z prywatnym dostępem. I uwaga, najważniejsze, preferujemy drogi gruntowe. Ok, myślę, że to już będzie wszystko w ustawieniach. Zobaczmy, co się stanie. O, jak widzicie, wyznaczył nam zupełnie inną trasę teraz. Kiedy sobie ją zbliżycie, na przykład tutaj, widać, że trasa biegnie już po liniach przerywanych. Linie te przerywane oznaczają drogi gruntowe. Na przykład tutaj. Uwaga, tutaj droga jedzie lasem. Miejcie świadomość tego, że tego typu nawigacja wytyczy Wam drogę tam, gdzie przejazd jest możliwy, czyli na przykład drogą pożarową leśną, która no, zgodnie z naszym aktualnym stanem prawnym jest drogą, po której jeździć motocyklem nie powinniście. Więc miejcie to na uwadze. Jeszcze na koniec, aktualnie jesteśmy na mapa ma profil domyślny, możemy sobie zmienić na właśnie profil terenowy, klikając w planetkę i voila, jesteśmy już w trybie terenowym, trasa wytyczona terenowo, jak widać leci tutaj sobie liniami przerywanymi do Ogrodzieńca. Co ważne, jak zaczniecie jechać tą trasą z centrum powiedzmy Krakowa, nawet jeżeli zmienicie drogę, bo na przykład przejazd będzie niemożliwy, tudzież będziecie chcieli coś zobaczyć, Osman z automatu będzie Wam tą trasę przeliczał. Czyli po prostu doprowadzi Was, używając aktualnego profilu, a mamy wybrany profil terenowy, do celu. W ten sposób na bieżąco na przykład możecie sobie jechać no, nawet po najbliższej okolicy i odkrywać różne dziwne nowe miejsca. Ok, na sam koniec opowiem Wam trochę o GPX-ach i pokażę Wam, jak na przykład do Osmanda załadować sobie trasę polskiego TET-u. Pierwsza rzecz, czym jest GPX? Jeżeli chcecie nawigować terenowo, no to na pewno spotkacie się z GPX-ami. GPX w dużym, najprościej mówiąc, jest to format wymiany danych dla urządzeń GPS. Generalnie jest to plik, który sobie pobieracie z internetu.
Taki plik można sobie wgrać do standardowej nawigacji, na przykład do Garmina. Taki plik możecie sobie otworzyć w Osmandzie, Locusie, DMD i wielu innych aplikacjach. W dużym uproszczeniu plik GPX będzie składał się przede wszystkim z tracków, czyli dosłownie informacji o tym, którędy jechać. Może mieć zapisaną informację o tak zwanych POI, czyli interesujących punktach, oraz potencjalnie może mieć informacje dla nawigacji, pomiędzy jakimi punktami jechałeś, ale ta nawigacja samemu musi wytyczyć trasę. Pokażę Wam, jak załadować GPX-a do Osmanda na przykładzie polskiego Theta. No więc tak, jesteśmy na ekranie Osmanda, musimy sobie na chwilę go schować. Pyk. Wchodzimy sobie w przeglądarkę, wpisujemy Trans Euro Trail, ciach, scrollujemy sobie w dół na Polskę, pyk. I zjeżdżamy tutaj znowu gdzieś na dół. Download GPX Track. Klikamy. Czytamy regulamin. Klikamy Agree. OK. Przeglądarka pobrała nam plik. Klikamy Open albo Otwórz. Po zainstalowaniu Osmanda generalnie powinien Wam jakby zarejestrować się w Waszym telefonie, że to on będzie obsługiwał Wam pliki GPX, dlatego jak je pobieracie w ten sposób, to próbując otworzyć go, powinniście mieć po prostu Osmand na liście aplikacji do otworzenia. No więc klikamy sobie tutaj Osmand, możemy od razu dać Always. Bach! Mamy załadowanego GPX-a. Teraz tak, w plikach GPX są traki. Traki, czyli niekoniecznie jedna ścieżka, może być ich wiele, tak jak w przypadku tutaj polskiego Theta. Gdyby track był bardzo pocięty, możecie sobie kliknąć Import S1 Track, wtedy Osmand jakby postara się je połączyć, ale w przypadku takich dużych plików jak TET najlepiej jest zaimportować je wszystkie albo tylko tą sekcję, którą chcecie aktualnie jechać. Jak widać, polski TET ma 8 sekcji, klikamy Import, no wszystkie 8x8, OK. W Osmandzie, w My Places Tracks mamy w katalogu Import zaimportowane wszystkie traki. Dobra, cofnijmy się na chwilę. Jak widać, w tym momencie jeszcze nic nie ma, ale OK, track jest już zaimportowany. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób sobie go pokazać na mapie. Pierwsza rzecz to klikamy w ustawienia i mamy tutaj My Places. W ustawieniach My Places mamy ulubione, favorites i ścieżki tracks. Tutaj widzicie Visible on Map 0. Aktualnie żaden z tracków, które mamy zaimportowane, nie jest widoczny. Wchodzimy sobie w katalog Import. Macie tutaj te traki, które widzieliście przed chwilą. Wszystkie można wyświetlić na mapie. Klikając w tą ikonkę z tymi kropkami w głównym pasku, mamy tutaj no, na przykład Select. Zaznaczamy sobie, że chcemy wszystkie traki. Dalej, znowu klikając sobie w tą ikonkę z kropkami, możemy sobie tutaj zmienić jeszcze ich wygląd, co jest dość przydatne. Możemy pokazać sobie strzałki kierunkowe, kolor sobie zostawimy domyślny, ale warto sobie zmienić szerokość ścieżek na grube, żeby były lepiej widoczne na ekranie. OK. Show on map. W tym momencie mamy ścieżki, powinny być już widoczne na mapie. Udało się. Macie całego Theta pokazanego na ekranie. Jak sobie zbliżycie, jeszcze przełączmy się na chwilę na mapę naszą terenową, czyli klikając profil motocyklowy. W tym momencie możecie sobie tutaj zbliżyć. No i na przykład tu jest ten odcinek w okolicach Łodzi. Jak widać, mapa jest dość szczegółowa. O, proszę bardzo. TET z założenia ma być legalny, więc na przykład tutaj widać, że wprawdzie do wyboru jest dużo dróg leśnych, ale TET sobie idzie granicą lasu. Ta czerwona linia to jest TET. W ten sposób możecie już nawigować. Tu powinno pojawić się menu, które umożliwia zmianę orientacji mapy, w tym
obrót mapy względem tego, jak jedziecie. I ja na przykład używając Osmanda, gdy jadę sobie, nie staram się nawigować po śladzie, tylko używam tego śladu bardziej jako punkt odniesienia. Po prostu jadę tak mniej więcej jak sznurek mi pokazuje, ale na bieżąco ewentualnie jestem sobie w stanie korygować to, w jaki sposób jadę. Dobra, mamy załadowanego teta. Na koniec pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, mianowicie gdy sobie klikniecie, no załóżmy, chodźmy tutaj na odcinek nasz zachodni, w ścieżkę, po pierwsze w waypointy, możecie sobie zobaczyć informacje o tych waypointach, to jest jedna rzecz, a kolejna rzecz jest taka, że jak sobie klikniecie w samą ścieżkę, możecie sobie włączyć nawigację, to znaczy w tym momencie Osmand będzie prowadził po tecie, tak jak używając zwykłej nawigacji, wystarczy kliknąć start. No, tak więc jak ktoś woli ten sposób, proszę bardzo, możecie nawigować. Myślę, że wyjaśniłem Wam, w jaki sposób sobie załadować teta, w jaki sposób zainstalować Osmanda, w jaki sposób sobie skonfigurować Osmanda tak, aby był w stanie wytyczyć Wam na bieżąco trasy terenowe. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Dzięki z góry za subskrypcję, daje mi to informację o tym, czy treści Wam się podobają i czy jest sens tworzyć kolejne. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś w terenie.